Witajcie telewidzowie kolejnego dnia. My jeszcze jesteśmy w Polsce, ale to w sumie zostało nam 3 godziny w Polsce. Wyjazd dzisiaj mamy, ale wyjazd też mamy dość krótki, bo lecimy dzisiaj i wracamy jutro. City break na załatwienie spraw. A lecimy do kraju jakiego, Marika? Z czego słynie? Z frytek. Z frytek i ryby. Obserwowaliśmy ceny biletów i różne lotniska w tym kraju i udało nam się w końcu wyhaczyć bilet w dwie strony, za dwie osoby, za 305 zł. Myślę, że bardzo dobra cena. Tak, jeszcze mieliśmy taki plan, żeby polecieć z Warszawy, a najlepiej nam wyszło korzystnie tutaj, bo przyjechaliśmy do mnie na Pomorze, więc do Goleniowa ode mnie z Rokosowa mamy 60 km tylko, więc stąd były też te bilety najtańsze. Bocian nam tutaj gniazda buduje, uciekaj chłopie, ale numer. O jacie. Jesteśmy już na lotnisku, bierzemy bilet. Zostajemy tutaj dosłownie trochę więcej niż 24 godziny na tym parkingu, więc nie szukamy nic więcej. Będziemy zostawiać auto właśnie na lotnisku. Mamy dokładnie 2 godziny do odlotu, zostawiamy auto i idziemy na lotnisku. Mamy jeszcze pierogi, więc zjemy sobie pierogi na lotnisku. Wcześniej mówiłem, że 60 km, a w sumie jechaliśmy 80 km i zajęło, 80 było z Rokosowa. Zajęło nam to lekko ponad godzinę. Bardzo dobra trasa była, przyjemnie się jechało. Nie było dużego ruchu i cały czas właśnie prawie po tej ekspresówce, jak już wyjechaliśmy, także rewelacja. Na lotnisku w Goleniowie są 2 parkingi. Jest czerwony, ten przede mną, ten bliżej terminalu, i zielony, na którym my stanęliśmy. Tutaj można stać trochę dłużej i patrzcie, jakie są ceny. Tutaj macie cennik, 10 minut jest za darmożkę. No, nam będzie potrzebne 2 dni, więc zapłacimy 52 zł. Często z tego lotniska nie latamy i też nie przylatujemy tutaj, bo jakby w sezonie tutaj z tego miejsca, z Goleniowa lata do 6 miast tylko, więc tak słabo obłożone jest Norwegia, Anglia, jest chyba Dublin jeszcze i jakiś wakacyjny kierunek, chyba Turcja nawet teraz. A Ty kiedy tu lądowałeś? O, lądowałeś? nie pamiętam, raz albo dwa, Ja stąd leciałem. A ja z Warszawy? Tylko Ty z raz Warszawy chyba tu lądowałaś, tak. Przyleciałam, no. Wchodzimy, Marika zaczęła się śmiać, że to, no bo to jest bardzo małe lotnisko, że to wygląda jak stacja kolejowa, a nie lotnisko. Zobacz na te numery. W sensie one tak centralnie jak na tym dworcu Tak, wyglądają. Tutaj kasy. To dworce są większe. Jestem w kiblu i zobaczcie, coś tutaj się wydarzyło przed odlotem. A Ryanair ostatnio kasuje wszystkich po kolei, sprawdza nawet małe plecaki. Idziemy już na odprawę, pani już wołała, że w naszym kierunku zaraz, że można już przechodzić. Dziękuję bardzo. Pora na Marcina, plecak mieści się, idziemy. Jest. Bardzo małe lotnisko, tutaj jest kontrola bezpieczeństwa, od razu sprawdzają paszporty, a my już jesteśmy po drugiej stronie i patrzcie. Gate numer 2 i tam jest gate numer 1. Nic więcej tutaj nie ma, są tylko 2 wyjścia. Płyta lotniska od razu też widać, jeszcze żadnego samolotu chyba nie ma. Nie widzę, żeby któryś przyleciał, więc naszego jeszcze też nie ma. Półtorej godziny jeszcze do odlotu. A, no to jeszcze kawałek mamy. I tu jest jakaś, no, niewielka restauracja. Przez to, że to lotnisko też nie jest jakieś duże, no to tutaj też nie ma saloniku, nie skorzystamy z tego, ale już sprawdzałem, Marika, jak będziemy wracać, no to będzie można skorzystać. Wiadomo, że jak Goleniów to Szczecin, a jak Szczecin to Paprykarz Szczeciński. Nawet nie wiedziałem, że Pogoń sponsorują. Właśnie ląduje samolot z Warszawy i wyobraźcie sobie, że to jest jeden z 7, które dzisiaj wylądują w Szczecinie. Złota robota na tym lotnisku. Chłopaki to obsłużą teraz samolot, później nasz przyleci za 30 minut i później znowu przerwa za 2 godziny. Jest już nasz krajowy przewoźnik. Jest i nasz. Tutaj z boku widzicie linie lotnicze LOT, a tutaj nasz Ryanair leci. Ląduje już. Z Ryanairem to będzie krótka piłka. Zobaczycie, tutaj ludzie szybko wysiądą i zaraz my będziemy wsiadać. Jest, powoli parkuje, zatrzymał się. Jesteśmy już na płycie lotniska. Trochę głośno, bo ten, który przyleciał wcześniej LOT, zaraz będzie odlatywał. Gotowa? Brawa, podystajtowana! No to idziemy, tam jest nasza maszyna. Tam słychać gazuje LOT. Tutaj straż przyjechała, pewnie trenują, no mają tak mało lotów dziennie, że sobie wyjeżdżają. Nas już ganiali, mówili dawajcie, 2 minuty, zamykamy bramkę, a ludzie teraz muszą czekać przy samolocie. Ja jeszcze muszę trochę przykombinować, no bo wiecie jak to Ryanair. Chce zarobić trochę pieniędzy, więc kasuje za rezerwację siedzeń. Mieliśmy rezerwację na jednym bilecie, a siedzenia nam dał osobno. Marika ma 12 rząd, ja mam 32. Także wiecie, pomiksował. Chodzi o to, żebyśmy, jakbyśmy chcieli razem siedzieć, no to musielibyśmy 44 zł. Tak, więc przykombinujemy, bo widzieliśmy przed odprawą, że są wolne miejsca koło Mariki, więc może się uda. Powinienem siadać z tyłu, bo akurat są schody z tyłu i z przodu, ale wsiądę sobie z Mariką z przodu i mam nadzieję, że mnie nie pogonią. A że wsiadam jako ostatni tutaj z przodu, bo tam widzę jeszcze trochę osób jest, to będę mógł sobie tutaj pokombinować. Jak myślisz, a Ryanair ma 13 rzędy?
Nie ma, już Są wiem, bo tak? patrzyłam, czy może być obok siebie bilety, znaczy miejsca. A jak zrobiłaś rezerwację, tak? Tak, i nie, Aha. znaczy teraz spojrzałam, czy Odprawa. jeszcze ewentualnie ile osób jeszcze można się przesiąść. No i przód jest tak w miarę wolny powinien być z moich obserwacji. No chyba, że nie wiem, ktoś jeszcze w ostatnim czasie doszedł, ale tył jest cały zawalony, a z przodu powinno być wolne miejsce. Nie dojdziemy do 13, bo jesteśmy na 8. Marika siedzi sama, 3, ja też. My przygotowani, jak prawdziwa wyprawa do Anglii ze swoim jedzeniem. Teraz kabanosów nie można. Boczku, w ogóle wieprzowiny, tak? Także sprawdzajcie, co można do Anglii, bo się trochę pozmieniało. I zjadamy teraz, co my mamy. No i jesteśmy na angielskiej ziemi. Przez to, że leciliśmy 2 godziny i przez to, że Ryanair ma tutaj takie własne schody w samolotach, no to staliśmy dosłownie 3 minuty już jak dojechaliśmy tutaj pod te lotnisko, także bardzo szybko. No, pierwszy raz coś takiego widziałam, nawet aż nie spodziewałam się, że to jest, że są w stanie tak szybko rozłożyć te schody. Już ciach, ciach, wszyscy wychodzą. Jeszcze się dobrze nie spakowaliśmy, a oni już wypuszczają. A dzięki temu, że mamy stały pobyt w Anglii, to chyba nie powinno być żadnych problemów teraz. Jesteśmy w autobusie, płacimy za 2 bilety, po 2 funty wychodzi za sztukę. Jesteśmy już w samym centrum i nawet mijaliśmy nasz hotel. Stąd mamy dosłownie, nie wiem, z 5 minut na pieszo. Jeden przystanek. Zatrzymaliśmy się naprzeciwko Albert Dock. Idziemy sobie pozwiedzać. A Mari jak zwykle szczęściara i znalazła już pensy w autobusie. Ile tam jest? To jest? 1. To jest ciekawe. Wygląda na to, że to jest taki autobus wodny. Tutaj wyjeżdża, pewnie się kupuje bilet i po tych kanałach to pływa. I to mi się podoba w Anglii, że to co stare i piękne pozostawiali. Wiadomo, że to już nie służy do tego samego co kiedyś, ale te budynki bardzo ładnie wyglądają. I co to jest? Pewnie jakaś restauracja teraz. To jest świetny pojazd, patrzcie. To też było parowe. Tutaj się pewnie coś tam rozpalało. Patrzcie, widzicie? Jakieś kolejki. A teraz to tutaj sprzedają lody. A coś mi się wydaje, że to był autobus. To nie tylko tamten autobus. Tutaj też jest stary jakiś samochód. Serwują tu jakieś corn dogi. Zielony, nawet nie wiem co to za marka. I tutaj jest taki sam, tylko inny kolor. To też pewnie jakaś brytyjska. Nawet w takich karetach bardzo ładnych. Patrzcie, turecki kebab. Te autobusy to już są takie nowocześniejsze. U góry można sobie siedzieć. Sprawdźmy jakieś przykładowe ceny. Co my tu mamy? Jakiś burger, dyszkę, 50 zł. Wygląda na to, że mamy jakiś darmowy koncert. Z tej strony mamy Muzeum Liverpoolu. Raczej tam się nie wybierzemy dzisiaj, a tutaj zobaczcie, jakie piękne budynki są. Coś takiego, jak widywałem w Kolkacie. Może takiego nie było, ale podobne były. Patrzcie, tutaj 2, tutaj 3, taki z zegarem. Jedna z ważniejszych atrakcji, można by było powiedzieć, ale to bardziej taka muzyczna atrakcja. Zobaczcie. Pomnik Beatlesów.
Przyjechaliśmy tutaj załatwić dwie sprawy. Trzecia to relaks. Pierwsza z nich to karta SIM, ale kartę SIM już zamówiliśmy online, dojdzie, także problemu nie ma, bo jeszcze mam tutaj numer angielski, więc pewne aplikacje używam na numer angielski. A druga sprawa to mam brytyjskie prawo jazdy, więc potrzebuję międzynarodowe prawo jazdy, a żeby międzynarodowe prawo jazdy zrobić, no to trzeba przyjechać do Anglii i na poczcie to się da załatwić. Także idziemy teraz załatwiać prawo jazdy. Te dwa, czyli ten, to nie, to mi się wydaje, że to jest katedra, ten też nie i ten. Wyglądają takie bardzo betonowe, jak jakieś radzieckie budynki. Dotarliśmy na taką trochę główną ulicę. Marii mówi, że taka wieczorna ulica, że tutaj są puby, jakieś Kawałek dalej, restauracje. kluby też. Kluby, tak. To wrócimy Fajnie. tutaj wieczorem. Trochę jak Nowy Świat, kawałek Nowego Tak. Świata w Warszawie. Chociaż Nowy Świat lepszy. No zdecydowanie. Ale te budynki tutaj są Oj. lepsze. A ja Marika ma, jeszcze nic nie wypiła, już ma czkawkę. Oj, trzeba opić. Jeszcze przed załatwieniem ważnej sprawy, mojej sprawy, no jak jesteśmy w Anglii, no to trzeba zjeść frytki z sosem curry oczywiście. Okazało się, że tylko gotowo można płacić w tym barze, także mamy 20 funtów. I tak wygląda nasz klasyk, ja mam same frytki z sosem curry, a Marika ma rybę. W sumie nawet nie wiemy jaka to ryba. Jak frytki? Dobre. Aha, Kawał mięcha. ale twoje pyszne sosik. Myślałam, że będzie taki do maczania razem. Marii to było jedyne danie, za którym tęskniłem w Anglii, czyli frytki i sos curry. Te były ok, ale jeszcze nie były takie najlepsze, jakie ja lubię, jakie jadałem. A teraz idziemy jeszcze do mojego byłego pracodawcy, zobaczyć jak teraz ceny u nich. Zaraz Wam pokażę, gdzie ja pracowałem. Cześć. I powiem Wam tak, na szczęście to nie Tajlandia i o godzinie 14 można kupić piwo. Mnie naszła ochota na jakiś smoothie, widziałam po drugiej stronie. Ale patrz Ale- tutaj, nowości, takie wina ma już w puszce, zobacz. Wino? No, Aha, no. to mnie zaskoczyło, że takie małe buteleczki sprzedają tutaj. Patrzcie, 3 proseka za 6,50, dajemy razy 5 zł. Jest też i polski akcent, nasze polskie tyskie. Na początek delikatnie truskawka z limonką na popicie tych frytek. Później pójdziemy do jakiegoś angielskiego pubu. To mi się kojarzy z Anglią. Tylko piliśmy to, jak to weszło, albo przynajmniej jak ja to zobaczyłam. Miks piliśmy normalny z tym, bo ten jest dość słodki. W ale butelkach dobry. fajne były. Tak, no i tak Wasze wychodziliśmy się. Tak, wasze zdrowie. Pierwsza zajebista sprawa, zgubiłem prawo jazdy. Znaczy to nie było super, ale zgubiłem prawo jazdy w Azji i zamówienie zajęło mi dosłownie 3 dni z przyjściem do domu, czyli to jest łatwy proces w Anglii, że zamawiacie i przychodzi Wam nowe, nic więcej nie musicie robić, a drugim super rozwiązaniem jest to, że ja potrzebuję międzynarodowe prawo jazdy do tego swojego zwykłego i wszystko załatwię na poczcie. Okazało się, że od marca zeszłego roku poczta już tego nie robi, tylko to robi PayPoint, taka inna firma, tam też można przesyłki robić, jakieś płatności, więc muszę iść poszukać właśnie PayPoint i tam powinienem to załatwić. Ale najpierw muszę Marikę znaleźć, bo Mari poszła gdzieś w tym czasie na jakieś zakupy, bo tutaj wszędzie dookoła są sklepy. Nie jestem fanem Liverpoolu, jestem fanem Manchesteru United, ale idę zobaczyć, jakie są ceny koszulek teraz. Nie wiem, które to aktualne, ale taka na przykład kosztuje, gdzieś tu ceny, 55 funtów. Te bluzy są świetne, patrzcie. Takie retro w starym stylu zrobione. A co to dzisiaj, jakiś mecz? Piątek jest? Trzeba by było to sprawdzić. Idziemy teraz te moje prawo jazdy załatwić. A Mari przy okazji, tam pokażę Wam, obkupiła się lekko. O, patrzcie, nowe New Balance'y, 160 zł, tak? Wyszło? Chyba 170, 170, już nie tak. wiem. No, w każdym razie tak, wygodniutkie, fajne przymierzyłam. Spore promki mają tutaj. W Anglii zawsze można było tanio kupić Tak, w Anglii buty. dokładnie. Zawsze taniej kupowaliśmy niż gdziekolwiek indziej. Piękna, wysoka wieża, nawet w sumie o niej nie pamiętałem, że jest. O, ale ty co, te taksówki angielskie, słynne, ładnie wyglądają. Jeszcze Ale ta ładna, wieża, ta biała. O, ta też ładna. Ale ta wieża, no naprawdę wysoka. Powiem Wam, że niezłe jaja, bo to jest normalny kiosk, jeszcze go szukaliśmy, mapa źle pokazywała. Pani nam teraz to wypisuje. W Polsce trzeba iść do urzędu, zgłaszać się coś tam, a pani normalnie w kiosku wypisuje, bo wie jak to wypisać. Ona mówi, nie pytajcie mnie jakie kraje, ja nic nie wiem, tylko wiem jak wypisać. Także wypisuję, mam już też zdjęcia, zaraz mi pani wklei. Mamy szczęśliwego posiadacza 2 praw jazdy Nawet międzynarodowych. 3, bo mam angielskie i 2 międzynarodowe, jak będzie trzeba, więc mamy wszystkie sprawy załatwione. Frytki zjedzone, prawo jazdy jest, SIM karta przyjdzie. I co zostało, Marika? Relaks. Tak, ale gdzie? No w jakimś pubie angielskim. Piwo w angielskim pubie. Długo nie trzeba było Marikę namawiać, nasze piwa już się leją. Choć dużo dzisiaj się nie nałaziliśmy, chwila relaksu się należy. Piękny budynek przed nami, tam ponoć można wejść do środka, ale zostało kilka minut, bo o 17 zamykają, więc raczej nie zdążymy już dzisiaj. Tak to się musiało skończyć, a coś czuję, że to i tak jeszcze nie koniec.
Wpadliśmy na kebaba dzisiaj, wszystko jemy na tłuszczu, na głębokim. Chociaż kurczak bardzo dobry. Bardzo dobry w ogóle. No fryteczki tutaj sobie dobrałam. Pierwszy raz Aż skubne. biorę na talerzu. Normalnie zawsze bułeczka, tak jak u Marcina. U mnie była. Ale skusiło mnie to, bo widziałam ten różny miks sałat i naprawdę dobre, pyszne sosy. Ekstra jeszcze papryczki tutaj kolega nam dał. O. Poprosiłam pana, bo ja te papryczki uwielbiam. Idealnie. Smacznego. Dobrego. A tak wygląda moje rolo. O, jeszcze kolega tutaj z Indii. Ja niedawno wróciłem z Indii, kolega też z Indii. Na razie sosy i cebula. Jak oglądaliście moje filmy z Kolkaty, no to te budynki właśnie tak powinny wyglądać. One są bardzo podobne. Podobna cegła, podobne tutaj wykończenia. Tutaj z jednej i z drugiej strony, patrzcie, piękne. No w Kolkacie, no też podobne można było zobaczyć, ale większość było właśnie takich, o, pięknych. Stare kamienice, można powiedzieć. W centrum imprezki się powoli zaczynają. Po jednej stronie muzyczka, kluby, widzę tu jeden, tam jest drugi. Tutaj o, Marika pstryka zdjęcia, tam mijaliśmy też dopiero dwa. Tutaj jest jakiś irlandzki pub. Piątek dzisiaj mamy, więc impreza za imprezą. Brytyjczyków bym nie podejrzewał o salsę i to jeszcze na powietrzu. Niezła impreza, sporo par tutaj tańczy przy pięknym zachodzie słońca. Słyszycie, jak muzyka gra? Jakie to klimaty, Mari? Salsa! A z jakiego kraju? Nie wiem. Dominikana. Kuba. Też byś... Ładnie sobie tutaj tańczą. Idziemy sobie tutaj wzdłuż tego kanału i patrzymy, jakaś krówka polska. Czy co to jest, Mari? Nawet nie wiem, co to za zwierzak. To krowa Borsuk. chyba. Borsuk. No, trochę do krowy podobne, trochę do czegoś innego. Nie wiadomo, Nie ale wiadomo. Polska jest. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda suchy dok i też sobie możecie wyobrazić, jak oni kiedyś te statki budowali w tych dokach. Jak tutaj byliśmy rano, to słuchajcie, woda była no no widzicie zresztą pewnie, jak są te odznaczenia wodne. Nie wiem, ile to jest, 5 metrów tak na oko, dajmy na to. A teraz tej wody tutaj nie ma. I tak zastanawiam się. Bardzo mocne są te przypływy i Bardzo odpływy. mocne, no. Aż nie wiem, czy... A są w Belfaście, tak? Chyba mocniejsze? Ja Czy gdzie to słyszałem, było? że właśnie gdzieś tam są nawet do 12 metrów. No, ale tutaj i tak jest. Zresztą widzieliśmy z samolotu, nie? Łódki stały po prostu na mieliźnie. No i widać, że te łódki nie I stoją dużo tam. piasku Tak. było odkryte. Mnóstwo piasku. Tak jak zresztą teraz, tu się uchyla już. I no, samolotu to jeszcze bardziej było widać, nie? Tu w tych starych dokach, na całej długości, jak tutaj patrzycie, i z tamtej strony też trochę, ale już pozamykane, fajne takie klimatyczne knajpeczki są pootwierane. Winko, jedzenie, spokojna muzyka lokalna, Beatlesi. Tutaj jeszcze są łódki, my często je widywaliśmy jak mieszkaliśmy, tak. W Anglii, jak tam tak. jechaliśmy na te kanały, było pięknie, jedliśmy Pięknie, tam tak. pizzę, siedzieliśmy, obserwowaliśmy te łódeczki, życie na tych łódeczkach, ale Czasami to było... też pływali. Tak, ale to było piękne. Aż tak jak je zobaczyłam, no mówię, taki sentyment. Chciałby się wrócić na trochę dłużej. Liverpool pozazdrościł dla Londynu i mają swoje. Patrzcie, jakie piękne, duże nawet. Nie wiem, nie jestem w stanie teraz stwierdzić, czy w Londynie jest większe, wyższe. Chyba tak, ale to też sporo można zobaczyć. Po całym dniu powoli docieramy do naszego, można nazwać hostelu. W sumie miks. Są pokoje prywatne i też są pokoje hostelowe. My mamy taki pół na pół. Zobaczymy w ogóle, co tam, Tak. co się okaże. 3 razy go rezerwowaliśmy, 2 razy nam karta nie przyszła i pierwszy raz coś takiego było, że dostawaliśmy linki, a już wiemy, że linki z Bookingu czy z Agody to najczęściej są skamy. No ale oni je wysyłali, że naszą rezerwację zanulują, jeśli nie zapłacimy. Ja mówię jak, no zapłacone kartą kredytową jeszcze raz. Później patrzyłam, że jednak nie pobrali tej transakcji. No i sam hostel anulował nam rezerwację i to 2 razy. I Za trzecim razem przeszło. I za 3 razem przeszło. A co najlepsze, 10 funtów taniej. Mamy już naszą kartę do pokoju, też jest fajny bar, można się napić piwa, jakieś ciacho sobie zjeść, zobaczcie, też kawę serwują, ale też, jak Wam powiedzieliśmy, bo to jest hostel, tutaj zobaczcie, jest jakaś stołówka, sporo ludzi tutaj się mieści, tu pewnie też śniadanie serwują i jest Tak? kuchnia. Dalej? Tak, myślę, że tak, ale zamknięte już. A, może kartą trzeba to? Spróbuj, albo to nie to, albo tutaj jest, to może tam. Nie wiem, gdzie ta kuchnia. Gdzieś ta kuchnia niby miała być. No dobra, zgubiliśmy się. No nie wiem, albo do 10. Nie, ale 10 Ale nie ma. tu może. Jest napisane jak byk.
O, pięknie, zobaczcie, więc my może coś pójdziemy sobie jeszcze kupić. Tesco otwarte jeszcze ponad godzinę. Ale fajnie, duża O. kuchnia, Sporo. czysto. Jak widać, nie gotują za dużo. Bardzo przyjemnie w ogóle tutaj, Tak. na ten moment. Jest nasz pokój. Aha, bo tutaj się wchodzi, no. Wchodzi się z korytarza i są jeszcze 3 pokoje. No chyba, czekaj jeszcze. Czyli tak, jeszcze. A, to fajnie, bo u nas nie ma łazienki, tylko też super dla tych 3 pokoi. Jest tutaj 2 łazienki, 2 prysznice, 3 chyba. Super, 5 pomieszczeń. Dobra, zobaczmy, co my mamy za 30 funtów, czyli jakieś 150 zł. Tak. Widzę jakiś stół tu stoi za Mariko. O, rozkładany, można zjeść. Mamy pokój taki, właśnie się zastanawialiśmy, czy ktoś jeszcze będzie tu spał, bo mamy taki 3-osobowy, ale okazało się, że nie, że to tylko dla nas pokój. I ciepło. Fajnie. Wydaje mi się, że kaloryfer grzeją. Tak. No, a zimne, ale ciepło jest. Zaraz otworzę okno. W cenie też nie ma ręczników, ale dostaliśmy wiadomość wcześniej i się na to przygotowaliśmy. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia. Ja dzisiaj sam, Mariki nie ma. Marika sobie wstała wcześniej i wyszła jeszcze na miasto, bo chciała kupić jakieś pamiątki. Ja zostałem w hotelu, ale już czas też jest z wyprowadzki mojej. Marika za jakieś 5 minut dojdzie do hotelu, bo już wiem, że idzie, więc ja biorę Mariki plecak, schodzę na dół i gdzieś tutaj obok naszego hotelu mamy przystanek. Przystanku, którego dojedziemy na lotnisko. To jest bardzo dobre połączenie. W pół godziny dojedziecie w Liverpoolu z lotniska do miasta i z powrotem. Mari tak zasuwała, że nawet nie zdążyłem zejść na dół i już przyszła. O, Jak? jestem. Szybko Powiem idziemy. wam, fajnie przejść się rano tak na spacer. A byłam w Primarku i tam robią dosłownie beauty, jest kącik i robią paznokcie, fryzury. Także O, takie rzeczy tylko w Anglii. ogromny, ale fajnie, naprawdę. No także dobra. Pochodziłam trochę po sklepach, dużo nie kupiłam, w sumie tylko leginsy i spodenki dla Marcina. Ale teraz chodźmy już na ten wcześniejszy autobus. W tym naszym pokoju nie było łazienki. Zapłaciliśmy za niego, jak już wiecie, 30 funtów, czyli jakieś 150 zł. I takie są, zobaczcie, czyste toalety. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. O, i jeszcze tutaj. Tamta jedna jest połączona, więc jest więcej miejsca. Wczoraj nie wiedziałam, się wykąpałam właśnie w tej, a tam jest tak fajnie. Z toaletem? Z toaletą. Z toaletą. Okej, dobra, spadamy. Tak. Ja jeszcze chciałam zdjęcia do recenzji zrobić. W tym hotelu jest śniadanie. Płacicie 10 funtów i jecie ile chcecie. Oczywiście angielskie, jakieś owoce, mleko, kawa. Co tylko chcecie takiego angielskiego. Dobra, mamy jakieś 10 minut do odjazdu autobusu. Lekkie problemy. Okazało się, że z tego przystanku koło nas prawdopodobnie autobus się nie zatrzymuje. Musimy przejść na kolejny 10 minut mamy, a on za 2 minuty wyjeżdża z tej głównej. Więc może być tak, że nas minie tutaj. Pamiętajcie, słuchajcie siebie, własnego głosu, bo ja mówiłam, żeby pójść w drugą stronę, tam gdzie jest ten przystanek. Moim zdaniem odjeżdża. Dobra, musimy to złamać trochę prawo, Marii. Nie no, chodź tam już. Dobra, widzę, że sporo aut. Jesteśmy już na przystanku, 10:08 odjeżdża, czyli mamy jeszcze 4 minuty. Wczoraj w Tesco kupiliśmy jeszcze przekąski, ale już nie daliśmy rady zjeść po tych kepcach, więc teraz na przystanku zjemy, ale to tylko przekąski, bo pojedziemy, tak jak wam mówiliśmy, salonik otwarty. Miał być wczoraj, nie mam mikrofon, miał być wczoraj film, przekąski, a padliśmy jak... Jedzie nasz autobus 500, opóźniony o 8 minut, już jest kierunek, także zabierze nas. Mari mu jeszcze machnęła. I najlepsze miejsca, jakie można mieć, czyli na samej górze w autobusie piętrowym. Pół godziny jesteśmy już na lotnisku, idziemy od razu na odprawę, bo mamy tylko podręczne, także dobre połączenie. No, mieliśmy, słuchajcie, ja jeszcze buty teraz doczepiłam, wczoraj wiecie, że mieliśmy kontrolę. Dzisiaj zobaczymy, jak tutaj będzie na lotnisku, czy tutaj przed wejściem, jeszcze przed tą odprawą, to sprawdzą, czy już przy bramkach, czy w Myślę, ogóle że nie. za tą torebkę też się ścigną, A, bo to jeszcze torebka. Ryanair, to wiecie, jak oni tutaj teraz kasują. No, ale dobrze, że ty masz trochę jeszcze miejsca w plecaku. Jesteśmy już po odprawie bezpieczeństwa, a idziemy teraz do saloniku. Szybko poszło. Na lotnisku Johna Lennona w Liverpoolze są 2 saloniki, aczkolwiek nie, jest jeden salonik i jest jedna restauracja i możemy skorzystać z 2. Więc najpierw pójdziemy do restauracji. Tak się nazywa ta restauracja, więc wchodzimy, zamówimy sobie jeszcze jedzenie i Marika pójdzie jeszcze po jeden prezent. Świetna ta restauracja, bo jest widok od razu na płytę lotniska. Nawet jeden samolot tutaj stoi. Można sobie podziwiać. A czy też widać, jak startują? Jeszcze tego nie wiem. Wychodzimy na razie z tej restauracji. Lekkie problemy były, w sensie nie z tego, że można wziąć, ale idziemy najpierw zobaczyć do saloniku. Pani przyszła nam też wytłumaczyć, o co chodzi, jak my możemy z tego skorzystać. Tak jakby Tak, bo tutaj jest trochę inaczej. trochę inaczej. Że Tak. do 18 funtów na osobę można zużyć. Oczywiście Polka przyszła, menadżerka, wytłumaczyła nam, o co chodzi. Wracamy na górę do tej restauracji, bo okazało się, że w tym saloniku trzeba zarezerwować sobie wcześniej miejsce.
Te miejsca tam są. Pani powiedziała, że nie ma miejsc. No, nie wiem, może więcej ludzi przyjdzie, może tak. Powiedziała, żebyśmy przyszli za godzinę spróbować, ale też nie daje gwarancji. A za godzinę to już my tak będziemy musieli się do bramek kierować. Tak, więc Także wracamy Wracamy na górę. na górę coś zjeść. Są już nasze dania, mamy burgery i jak tam w środku? Angielska wołowina ponoć, fryty do tego, sałatka, Marika herbatą, bo Marika będzie dzisiaj kierowcą, a ja tutaj, Henka sobie jeszcze wziąłem do tego, a burgera mam takiego samego. Zamówiliśmy sobie jeszcze do tego deser. Tiramisu, Tak. ale tutaj widzę, że pan nie przyniósł nam sztućców. Posługa się tą Łyżeczką. łyżeczką, co od herbaty. Smacznego. A dziękuję. My już wyszliśmy z tej restauracji. No i jak wiecie, jak podróżujecie, to wiecie, że w tych restauracjach nie jest najtaniej. A my mieliśmy zniżki 18 funtów na osobę, więc wpadłem na taki pomysł, że skoro mamy jednego gościa, możemy zaprosić, no to ja zaprosiłem Marikę, a Marika zaprosiła mnie, więc wyszło, że 36 funtów na osobę mogliśmy wydać. Także zjedliśmy, wypiliśmy, jeszcze na koniec deser zamówiliśmy, także Tak. rachunek wyszedł. Pan tam jeszcze trochę pokręcił z tym rachunkiem, że trzeba było dopłacić, ale my poprzenosiliśmy pozycję i wyszło wszystko na zero. W sumie tak wyliczyliśmy, że miało wyjść na zero, to pan tam coś po swojemu Tak. ten rachunek rozdzielił. W każdym razie wszystko się udało, przemiła obsługa i też warto pamiętać, że tu jest 12 chyba ponad 12%, 12,5% podatku jeszcze, znaczy serwisu. Także jakbyście tutaj byli i zamawiali coś, no to miejcie to na uwadze, bo ja tego w karcie w sumie nie Nie widziałam. było napisane gdzieś tam, ale pewnie jest, no tak mi się wydaje, bo powinno Powinno. być. Tak. Tutaj też chcemy przykombinować trochę z miejscami, więc wchodzimy, myślę, że jako ostatni, bo już nikogo nie ma i będzie może taka opcja, że siądziemy koło siebie, bo znowu nas rozdzieliło. No ja mam na początku, ale ty też nie masz jakoś daleko, bo masz 9. rząd. Tyle, że ja mam pierwszy w ogóle na te nogi, więc jak chcesz, możesz usiąść tam, gdzie jest miejsce. Jesteśmy już na płycie, tutaj nie ma rękawa, trzeba wsiadać tak ale to blisko, bo dosłownie tutaj wchodzimy już do samolotu i zaraz obczaimy, czy są jakieś wolne miejscówki, żeby usiąść obok siebie. Marika w pierwszym rzędzie ma to dobrze. Moje od razu. Zamykamy drzwi i lecimy. Właśnie dostałem wiadomość z T-Mobile, że w domu najlepiej. Że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, także zgadzasz się z tym, Mari? Ojeju, tam w Liverpoolze było o wiele Lepiej, piękniej, lepiej, tak. ładna pogoda, słońce świeciło, cieplutko, a tutaj pada deszcz i czarne chmury nad nami wiszą. Ryanair jest najlepszy, dosłownie 3 minuty, teraz to nawet szybciej niż jak lecieliśmy w tamtą stronę. To obsługa na lotnisku jeszcze nie zdążyła, a tu roboty za dużo nie mają, a my już mogliśmy schodzić, schody już przygotowane, wszystko. Także Ryanair to obsługuje najlepiej i najszybciej. Jest 16:06, a o 16:00 wylądowaliśmy, także 6 minut nam zajęło wyjście już poza lotnisko i już nawet sprawdzone paszporty mamy, więc teraz idziemy tylko opłacić bilecik, wyjeżdżamy i jedziemy w stronę domu. Przyszedłem opłacić bilecik, no na samym parkingu okazało się, że nie można kartą płacić, tylko gotówką. Gdzieś tam trzeba iść tutaj do punktu informacji, no trochę bez sensu, nie? Że tak wymyślili, że tylko gotówką. A tutaj fajnie, że gotowa, że używać trzeba, no ale żebym ja musiał wracać później tam, jeżeli chciałbym zapłacić, powinny być 2 opcje dostępne. Jeszcze musiałem się wrócić na lotnisko szybko, Marika już tam stoi przy bramkach, bo nie mogłem zapłacić tam nawet gotówą. Karta się popsuła, bo ona jest taka namagnetyzowana, tutaj nic nie jest drukowane, żadnych kodów nie ma, więc pan mi powiedział, że jak się trzyma przy telefonie, no to może przestać działać, no to pewnie tak było. Bilet opłacony, kierowcę też już mam, możemy wracać do domu, mamy godzinę. Droga, no zobaczcie, ekspresówka, ale pusto. Kawałek przed domem zatrzymaliśmy się jeszcze w zajeździe. Zajazd się nazywa Hassel. I tutaj co było, Marika? Nasza pierwscha randka. Tak, więc idziemy. Mam nadzieję, że będą mieli żurek. Miał być żurek, jest szczawiówka, też jest pyszna, ale jak zobaczyłem, że jest obiad dnia, tam jest schabowy, więc zamówiliśmy sobie zestaw z zupą szczawiową. Się podzielimy. Ja w sumie jeszcze po tym hamburgerze nie głodna, ale... Tak, mnie też trzyma jeszcze, więc czekamy na schabowego. Jest i nasz schabowy, są ziemniaki, widzę młode, surówka. O, bierzemy jeszcze od pani drugi talerzyk, podzielimy Dziękuję. się też schabowym. Dziękujemy. Smacznego, Marii. Smacznego, ale pachnie. O, pięknie usmażony. Dobra, biorę kawałek. A jest. Pysznie karmią w tym Hasselu, zupa ekstra. Drugie danie też super, także zapłaciliśmy 32 zł. Nie za dużo, nie za mało. Są miejsca, gdzie można taniej, są miejsca, gdzie oczywiście można drożej, nie ma sufitu, wiadomo. Czym grubszy portfel, tym więcej można wydać. Ale jak na 2 dania, w sensie na obiad z 2 dań plus kompot, myślę, że to dobra cena. Dobra to taka cena, tak. jak baru mlecznego. Porcje tak samo, tak jakbym miała sama zjeść, no to pod korek po prostu. Ale i tak się w sumie dopchałam teraz, bo nie byłam głodna i tak połowę zjadłam. Więc jak będziecie w okolicy gdzieś Rymania, tutaj tych okolic, no to zajazd Hassel polecamy jak najbardziej.